Tactical options available. Witajcie kryzysowe świry, z tej strony Sullivan. Wiem, minęło mnóstwo czasu od ostatniego filmu na moim kanale, jak i również jakiejkolwiek aktywności z mojej strony. Wiem, przepraszam was bardzo, niestety nie potrafię łączyć wszystkiego z życia prywatnego z pracą nad Crazysem, bo dużo rzeczy i dużo ogółem rzeczy pozmieniało się u mnie w życiu. No i doczekam się niedługo drugiego dziecka, więc nie dziwcie się, że troszeczkę odpuściłem sobie pracę z Crazysem, ale w końcu się coś zmusiłem, ponieważ troszeczkę w końcu popracowałem nad tym, żeby coś dla was wrzucić. Przede wszystkim chcę podziękować wam widzom za nadal wspieranie mojego kanału, ponieważ oglądając tutaj mój kanał widzę, że biłem już 666 subskrypcji i tak jak to jeden z was, a mianowicie pan Oskar2511 powiedział, że przydałby się jakiś special, no i w sumie to zasugerowało mi, że powinienem coś w końcu wrzucić, ponieważ widzę, że ludzie pytają, coś tam odpowiadam na komentarze, no i jakieś tam zainteresowanie jest, no to przydałoby się w końcu coś zrobić, prawda? No cóż, szanowni widzowie, w dzisiejszym filmie omówimy sobie wówczas książkę Crazys Legion. Książkę, którą przeczytanie zajęło mi przeszło miesiąc, gdyż książka jest w języku angielskim, a wydana w języku polskim nie ma takiego wydania. Lub po prostu ja nie znalazłem na polskim rynku. Chyba jest po prostu bardzo rzadka, albo po prostu niestety nie było w ogóle wydania w naszym ojczystym języku. No i jako special będzie omówienie tej oto książki. Zamierzam wam co nieco przedstawić historię w niej zawartej, chociaż nie będę mówił tutaj dosłownie, nie będzie to streszczenie szczegółowe książki od deski do deski, ale na razie omówimy sobie tą książkę, gdzie wam opowiem o niej co nieco. Co z niej ja wywnioskowałem, jaki to ma wpływ na fabułę serii Crazys oraz czy znalazłem coś godnego uwagi. Więc troszeczkę będzie pogaduszki, ale tak naprawdę, aby ułatwić sobie i wam orientację w moim filmie, będzie 10 pytań, które postawiłem i zamierzam wam na nie odpowiedzieć. Niniejsza lista się powinna przed wami teraz pojawić i sobie po kolei omówimy każdą z nich. Niektóre pewnie się będą powtarzać, niektórych dopowiem, a do niektórych po prostu będę starał się bardziej rozwinąć temat, chyba że będzie coś trzeba powiedzieć krótko, a konkretnie. Zapraszam do oglądania. Tactical options available. O czym jest ta książka? Crazys Legion to opowieść będąca rozwinięciem fabuły znane nam z Crazys 2. W obu przypadkach wcielamy się w Alcatraza, żołnierza Marines wysłanego z misją ewakuacji naukowca Nathana Goulda, który, będąc śmiertelnie ranny, dostaje drugą szansę i otrzymuje od Lawrence'a Barnesa kryptonim Prorok, nanoskafander 2.0 i staje się ostatnią nadzieją ludzkości. Tak jak w grze, my wcielamy się w buty Alcatraza, to tam, w książce, jest Alcatraz tak samo głównym bohaterem, tyle że on opowiada nam wszystko krok po kroku ze swojej perspektywy. Szczegółowość i budowanie akcji sprawia, że w głowie łatwo jest się połapać, w jakim momencie w książce się znajdujemy, gdyż można w głowie wywołać rozegrane misje w grze. Przez co możemy sobie porównać. Jest wspomniane oczywiście rozmowa z Nathanem Gouldem przez krótkofalówkę, to już wiemy, w którym momencie w grze to było. Tak jak i spotkanie z nim też już człowiek może sobie wyobrazić, prawda? Więc
Tak naprawdę porównując Crysis 2 gra i Crysis 2 książka są niemal tym samym, ale książka pozwala nam zagłębić się w to, jaki charakter ma Alcatraz, jakie przekonania, jego stosunek do osób, których napotyka w Crysis 2. Książka rozwija perspektywę oczami Alcatraza, dając nam to, co w grze nie było zawarte. Postać samego Alcatraza, którego w grze nie możemy poznać ani ocenić przez jego brak mowy. Nie możemy się ani z nim zżyć, ani ewentualnie nie możemy zorientować się, jaki on ma stosunek do danej sytuacji, która ma miejsce w grze. Więc książka pozwala nam to poznać. Jego wściekłość do Nathana Goulda, że w chwili, kiedy badają nanoskafander w tym na Wall Street, by się okazało, że Alcatraz jest praktycznie martwy. I jego wściekłość, taki żal, że ten mu nic nie powiedział, mimo że ten wiedział, jak się potem tam okazało, lub też po prostu stosunek też możemy zobaczyć samego Alcatraza do Jacoba Hargrave'a, jak mu zaufał. Więc książka daje nam możliwość poznania jego opinii, wniosków i sposobu myślenia, co pozwala nam go ocenić, czy jest pozytywnym, czy negatywnym bohaterem. 2. Czy książka zawiera coś więcej w historii niż było w grze? Tak, owszem. Książka posiada nieco więcej kontentu. Pierwszym z brzegu, co mogę podać, to fragment przesłuchania kobiety z dzieckiem przez siły porządkowe, w tym przypadku Cell. Innym to na przykład retrospekcja z niedalekiej przeszłości, gdzie przesłuchiwany jest Dominic Lockhart w kontekście swojego raportu dotyczącego programu nanoskafandrów i jego obaw wobec działań, jakie są stosowane. Jeszcze inne to sprawa sądowa, gdzie Lockhart zostaje oskarżony o to, że ten traktuje całą tą batalię odnośnie programu nanoskafandrów jako prywatną sprawę osobistą, gdzie pomijany jest przypadek jego bratanka, który miał bodaj zginąć. Nie brakuje także wydarzeń świeżo po Crysis 2, gdzie Alcatraz i Nathan Gould są przesłuchiwani w kontekście wydarzeń w Nowym Jorku. Tak więc tak, jest tego trochę. 3. Czy książka była przyjemna, czy może ciężka do czytania? Cóż, książka była dla mnie wyzwaniem ze względu na brak wersji w moim ojczystym języku. Czytanie po angielsku nie sprawiało mi trudności, jak samo dogłębne zrozumienie treści. Często występowały zwroty i nazwy własne, które nawet tłumacz Google różnie interpretował. Nie będę ukrywał, że to była moja druga książka po angielsku w życiu i pierwsza, którą tak naprawdę przeczytałem od deski do deski. Koniec końców przeczytałem i z ręką na sercu mogę stwierdzić, że dużo z książki rozumiałem i wnioskowałem. Myślę, że znajomość do fabuły Crysis 2 mocno mi pomogła w zorientowaniu się, gdzie w danym momencie historii jestem. Książka sprawiała trudności w początkowej fazie, gdzie autor bardzo dużo napakował opisów w najdrobniejszych szczegółach, co momentami świetnie opisywały dany moment, ale czasem było tego aż nadto, za dużo. Uważam książkę Crazy Legion za średnio zaawansowaną w kontekście języka angielskiego. Nie będę kłamał, że chętnie bym przeczytał ją jeszcze raz, ale tym razem w moim ojczystym języku. 4. Plusy i minusy książki. Do plusów książki na pewno należy zakwalifikować spójność z fabułą. Crysis 2. Rozwinięcie dialogów, postaci dodatkowych między postaciami wzbogacone oceną sytuacyjną przez głównego bohatera. Same przedstawienie Alcatraza i wzbogacenie jego charakteru jest na plus, gdyż w końcu można identyfikować się lub po prostu poznać go jako główną postać, w którą się przecież wcielamy. Dodanie dodatkowych rzeczy, jak zeznania ważnych dla fabuły postaci, rozwinięcie postaci o dodatkową zawartość, takie jak Nathana Goulda, Alcatraza, Jacoba Hargrave'a oraz trochę dodatkowych informacji są zdecydowane na plus. Minusy jednak też występują. Książka w większości zawiera tak ogromną ilość opisu, że momentami aż traciłem zapał do czytania. Choć duża ilość tekstu pomagała wyobrazić sobie następującą właśnie scenę, to momentami zaburzyło to dynamikę akcji. Wystąpiło kilka dziur fabularnych w kontekście tego, co było w Crysis 2.
aczkolwiek nie są one aż tak istotne. Jednak trzeba zaznaczyć, że akcja od początku historii do momentu pojmania Alcatraza i Nathana Goulda przez Lockharta i Terę Strickland książka bardzo powoli się rozkręcała. Odniosłem wrażenie, że książka, mając ledwo ponad 300 stron, to pierwsze 180 stron obejmowały właśnie tę część gry. 180 stron i dopiero jesteśmy przy momencie zostania złapanym przez Lockharta. Akcja toczyła się powoli i było mnóstwo opisów. Po tym jak Alcatraz poznaje Hargrave'a, akcja nabiera ogromnej dynamiki. To właśnie od tego momentu akcja przyspieszyła, a opisu było już nieco mniej. Widać, że pisarz, który tworzył tę książkę, a mianowicie Peter Watts, musiał się pospieszyć z tą fabułą i ją zmieścić w tych 300 stronnicach książki. Tak więc minusem to ten brak balansu i zakończenie z lekka niemrawe, gdyż nie ma sceny, gdzie po uwolnieniu zarodników Cepidy giną, a do nas odzywa się Karl Ernst Rush. Jest tylko o nim wzmianka. Cytuję: czy pamiętasz, kim jest Karl Ernst Rush? Takie coś. Zdecydowanym plusem książki jest perspektywa oczami Alcatraza. Rzetelnie i klarownie wyjaśniane są czynności, to co czuje oraz jak wygląda wszystko wkoło. Łatwo dzięki temu odnaleźć się w historii, porównując to, co było w grze. Książka zwiększyła horyzonty i dała mi możliwość poznać postać Alcatraza, jego opinie, decyzje, przekonania. Dla mnie ogromnym plusem, który muszę poruszyć i z wami się podzielić, to to, że książka potwierdza moją teorię, którą postawiłem w Crysis 3. A mianowicie chodzi o zakończenie i końcową przemianę, jako zaszła w nanoskafandrze. To nanoskafander dostosowuje się i to on podejmuje decyzje. Książka potwierdza to w 3 miejscach i niezmiernie mi było miło wiedzieć, że moja teoria się sprawdziła. W tym filmie jednak nie będę poruszał tych momentów, bo to będzie potencjalny temat na kolejne filmy lub film z waszymi zapytaniami, na które bym odpowiedział na temat tej książki. Z plusem mogę nadmienić rozwinięcie trochę postaci Nathana Goulda oraz jego monolog i tłumaczenie działań nanoskafandra jako broni biologicznej przeciwko Cepidom dla Barclaya. Z minusów mogę nadmienić nierównomierność z opisami, gdzie pierwsza część książki jest powolna i pełna informacji, opisów otoczenia i spostrzeżeń Alcatraza odnośnie danej sytuacji. Minusem jest brak dialogu i tematu prac Goulda nad teoriami spiskowymi. W książce jedynie jest wspomniane, że Gould w pewien sposób prowadził prywatne badania i w ten sposób zwariował, ale brak sceny z jego laboratorium, gdzie żołnierze SEL komentowali w grze jego laboratorium, nazywając go popaprańcem od teorii spiskowych, to wydaje się to niesmacznym żartem, co prawda może nie aż tak istotnym. Ogólnie nie podobało mi się bardzo małe rozbudowanie lub dodanie jakichś smaczków dla innej postaci, takich jak Tary Strickland, Dominika Lockharta lub Chino. Te postacie nie dostały praktycznie nic nowego. No, może Lockhart najwięcej z tego grona coś tam otrzymał, ale nadal w jego przypadku czuję lekki niedosyt. Ogromnie mnie zawiodło zostawienie przeszłości Jacoba Hargrave'a bez kilku wyjaśnień lub chociaż ciekawostek o nim samym. A co gorsza, w grze była chociaż przedstawiona scena pierwszego kontaktu z Karlem Ernestem Rushem. W książce moment, gdy on ma się z nami skontaktować, to moment końca historii Crysis 2. Książka daje nam też rozmowy agentów i przesłuchania zarówno Nathana Goulda i Alcatraza, które dają nam nowe, nieznane fakty lub domysły tych agentów rządowych po wydarzeniach Crysis 2. Książka zdecydowanie posiada więcej plusów i pokaźną ilość smaczków lub małych, wydających się nieistotnymi informacjami, które dają nam pełniejszy obraz tego, co spotykamy w grze. Książka zdecydowanie zwiększyła horyzonty i moją perspektywę wcielając się w Alcatraza. Przedstawienie postaci Alcatraza, czy na plus, czy na minus. Uważam, że Alcatraz został przedstawiony na plus. Wszelkie wymienione w książce informacje, jego dedukcja, monologi, które prowadził często
do osoby trzeciej, bo momentami można było odnieść wrażenie, że Alcatraz nie mówi do końca do nas, do czytelnika, ale opowiada to komuś innemu, jakiejś trzeciej osobie nieobecnej koło nas. Czasem nawet daje zwroty, a weź przestań, albo no co? Zrobiłem tak, bo uważam to za słuszne. A przecież my nic nie mówimy, prawda? Tylko czytamy. Więc coś tam ktoś z nami siedzi. Więc uważam, że jego postać stanowi na plus. W teorii też na plus podobał mi się szczególnie moment, kiedy Alcatraz tak naprawdę sam przewidział swoją śmierć. Ale o tym kiedy indziej. 6. Czy Nathan Gould doczekał się więcej niż było w grze? Zdecydowanie tak. Nathan Gould dostał bardzo dużo, bo dostał tak naprawdę 3, jeszcze niektóre mini, nazwijmy to historie, czy tam jego monologi, które prowadził. Można było wrażenie, że to w formie przesłuchania on był, gdzie musiał odpowiedzieć na parę pytań. Ewentualnie to była konferencja wojskowa. No i najbardziej rozwalił mnie jego tłumaczenie, kiedy tłumaczył dla komandora Barclaya zasadę działania nanoskafandra jako broni biologicznej, porównując to do dosłownie mówiąc gwałtu owadów na sobie. Coś takiego, masakra. Jak on to tłumaczył, to się czytał po angielsku, to aż mnie zatkało. Więc no to tam cenzura by się przydała, jakbym miał o tym opowiedzieć. Kto wyszedł na plus i na minus z innych postaci? Cóż, Lockhart dostał nieco więcej, podobało mi się to, ale nie podobało mi się, że zakończenie to już tak naprawdę to, co widzimy w grze, czyli nic nowego. Możemy też dzięki tej książce poznać ogólnie motyw Lockharta, który jest on dla nas głównym złoczyńcą, jeżeli wcielamy się oczywiście w Alcatraza w Crysis 2, ale nie trudno odnieść wrażenie, że to postać jednocześnie, która ma trochę racji, jeżeli my tak spojrzymy to kątem oka, ponieważ no my wiemy o tym, że zbliżają się cepidy, że Jacob Harvey stworzył ten nanoskafandr właśnie w tym celu, by przygotować się do wojny z obcą cywilizacją, ale on, czyli Jacob Hargrave, trzymał tą tajemnicę mocno w garści. Mało kto wiedział o zbliżającej się inwazji obcej cywilizacji i że wymagane jest poświęcenie, więc automatyzacja, czyli robienie z ludzi chodzących wojowników zombie, to dla Lockharta była zniewaga. Dla prawdziwych żołnierzy, którzy walczą, szkolą się fachu wojskowego, prawda? Więc to nie jest wcale takie głupie. Ale to też inny temat, który rozwinięty zostanie w przyszłości, jeżeli będziecie chcieli. Kto jeszcze wyszedł na plus? Szczerze powiedziawszy, to nikt więcej, ponieważ tych postaci nie dostały tak wystarczająco dużo, żeby powiedzieć, że wyszły na plus. Tara Strickland nic nie dostała ekstra. Jedynie ocena Alcatraza na temat jej osoby była. Na minus Chino, bo nic nie dostał, a bym powiedział, że jest gorzej niż to było chociażby w grze. Bo chociażby go spotykamy, jakieś tam teksty były czy coś, a tutaj nic, kompletnie. Można jedynie Alcatraza i jego takie osobiste słowa na temat Chino i jego stosunku, które świadczy o tym, że się znają już bardzo dłuższego czasu. Ale tak naprawdę nic poza tym. Jacob Hargrave dostał też troszeczkę tam jakieś tam kilka, nazwijmy to, linii dialogowych, ale też bez szału. Uważam, że nieukazanie jego przeszłości albo jakichś tam zmianek o tym, jak się dorobił tego bycia milionerem i prowadzenia firm, że stał się takim potentantem, no mówię, można gdybać. Uważam, że akurat postaci, które wyszły na plus, było bardzo mało, a mogło być więcej. 8. Czy książka wyjaśnia lub potwierdza jakąś teorię? Tak, zdecydowanie książka potwierdza jedną z moich teorii, a mianowicie o tym, że nanoskafander jest na tyle zaawansowany, że on sam może dostosować się do, nazwijmy to, pola bitwy. Więc ten, będąc tak na tyle inteligentny, może doprowadzić do nieodwracalnych lub odwracalnych, bo to też w sumie tak się wydaje, że nie da się, a jednak się da, zmian
na przykład właśnie zmieniają tożsamość użytkownika. W przypadku Alcatraza potwierdziło się to, że ten umarł w trakcie tego zakładania nanoskafandra przez Lawrence'a Barsa. W sensie ten mu założył dla Alcatraza te zbroje, ale Alcatraz zdążył umrzeć tak naprawdę. Przez co ten został reaktywowany przez nanoskafander, dosłownie przywrócony do życia, ale kosztem tego było, że tak powiem, jak to powiedzieć po polsku? No, corrupted files były, czyli na przykład część jego tożsamości była uszkodzona, czyli powiedzmy, że no mamy 100%, a okazało się, że Alcatrazie pozostało 58%, a reszta była zaginęła, że tak powiem, została, no wiecie o co chodzi, uszkodzona lub po prostu zaginęła, nie? I tę brakującą część zostało przywrócone za pomocą właśnie poprzedniego użytkownika, który te dane uzupełnił sam nanoskafander. Koniec końców nanoskafander, aby iść dalej, stwierdził, że potrzebny jest upgrade i stwierdził, że weźmie sobie bardziej tożsamość proroka. Bo sam Alcatraz nawet przewidział to, mówiąc o tym, a co jeżeli ta zbroja, której ja jestem, która mnie ożywiła, która mi dała, nie sprawi, że jestem niepotrzebny. Co będzie potem? Czy ja po prostu zniknę? Umrę? No on sam przewidział tak naprawdę coś, co mogło go spotkać, bo jeżeli czytaliście książkę Crisis Eskalacja, no to tam jest konflikt interesów teoretyczny, który w teorii wygrywa prorok, ale głównie dlatego, że to Alcatraz daje za wygraną. Kto wie, czy to właśnie nie była główna przyczyna, dlaczego to prorok się pojawia w Crisis 3. 9. Jakie pytania bez odpowiedzi zostały lub doszły? Co do pytań. Przede wszystkim nie znamy do końca genezy cepidów na Ziemi. Faktem jest to, że Hargrave uważał i miał teorię, że cepidy przybyły na Ziemię w celach naukowych i traktowali dosłownie naszą planetę jako taki obiekt testowy, botaniczny, w którym obserwowali życie i starali się nie ingerować w jakikolwiek sposób w to, co się tutaj dzieje. I się przebudzali co kilkaset lat, jeżeli nie tysięcy lat, by sprawdzić, jak się ich, nazwijmy to, ogród botaniczny miewa. No i kiedy się ocknęli, te cepidy doznały okropnego szoku, bo pojawiły się robale, pleśń, wszystko. A tymi szkodnikami byliśmy my, ludzie, którzy zdewastowali świat, zaczęli go eksploatować z zasobów naturalnych, by samemu się rozwinąć. No i tutaj się cepidom to bardzo nie spodobało i dlatego doszło do wojny. Tak to jest teoria Jacoba Hargrave'a, która myślę, że ma trochę tego racji bytu, ale nie klei się z tym, co tutaj my widzimy w Crisis 3, czyli ich dosłowną anihilację przeciwko nam. Więc kto wie, kto ma tu rację, a może prawda jest połowiczna. Więc to jest na pewno pytanie bez odpowiedzi, jakie zostały. Kolejne to też nie do końca dajemy radę zrozumieć działania nanoskafandra pod kątem widzenia duchów poległych, ponieważ pojawia się to też w Crisis Eskalacja, ale tym tutaj też, ponieważ można odnieść wrażenie, że nie tylko Alcatraz ma wrażenie, że rozmawia albo zwraca się do fałszywego proroka, bo tak nazywa dosłownie głos nanoskafandra, który nim steruje. Przez co ma wrażenie, że ten, który zmarł, poświęcając swoje życie, by jego ratować, to ten też żyje, przynajmniej w jego podświadomości. To samo miał prawdopodobnie Duńczyk, który widział nie tylko duchy swoich towarzyszy, ale również tych, przy których nie był. No przecież on nie był przy śmierci Błazna czy Azteka, a ich dusze, czy ich samych widział w swoich wizjach. To też jest kolejna teoria, która, można powiedzieć, została musnięta w książce, bo chodzi mi o widzenie zmarłych, którzy zginęli i byli użytkownikami nanoskafandra i to nie jest do końca pewne, o co chodzi. Kolejną rzeczą
to no nie wiemy na temat Karla Ernesta Rusha, co się z nim działo, ponieważ nawet w książce dało się wyczytać, że w pewien sposób, kiedy oni wrócili z wyprawy turungujskiej, to Rush był wściekły na Jacoba, bo coś zrobili, co się temu tak nie podobało, do czegoś doprowadzili. I też nie zostało do końca wyjaśnione, że to jest właśnie specjalnie wskazówka, czy może coś, co doprowadziło do późniejszych wydarzeń. Przede wszystkim na pewno nie wiemy, co się działo z Karlem Rushem, dlaczego zniknął i czemu sposób wypowiedzi Jacoba Hargreave'a sprawiają, że możemy odnieść wrażenie, że ten uważa go za zmarłego. To już wspominałem paręnaście razy i to nadal zostało potwierdzone w tej książce. Ok, przechodzimy do 10, czyli końcowe wnioski, podsumowanie. Szanowni Państwo, książka bez wątpienia ja bym chętnie polecił każdemu, gdyby była troszeczkę łatwiej dostępna, bo w moim przypadku musiałem ściągnąć aż z Anglii i tak jak mówiłem, posiada dosłownie delikatnie ponad 300 stron, bo dokładnie tutaj ja widzę 314. Jest dużo fajnych opisów na temat zarówno kulisów powstania nanoskafandra, wyznania tego Nathana Goulda, który na tym pracował, i ogólnie przesłuchanie Alcatraza, przesłuchanie Lockharta, jak jeszcze żył. No i ogólnie mi się podobało to opowieść Alcatraza, który opowiedział, co on robił, jakie czuł emocje, system działania nanoskafandra, no ogólnie opis nanoskafandra, porównywanie pierwszej generacji, ta, która była na wyspie Lingsh, a te, które teraz są, które miały być fenomenalnym ulepszeniem, czyli nanoskafandr 2.0, które okazały się być nie aż tak mocno zaawansowane od pierwowzorów, po prostu mają większy upgrade w postaci właśnie mocniejszej tkanki pancerza, nazwijmy to tak. I tam, bo nanosprot i te sprawy tam w środku to jest to samo szambo, ale na zewnątrz nanoskafandr 2.0 jest po prostu twardszy i ma lepszy pancerz pod tym względem, gdzie pierwszej generacji nanoskafandry były, myślę, że bardziej zwinne, nazwijmy to tak. Wnioski są takie, że książka rozwija wątpliwości co do tego, że nanoskafander jest tak zaawansowany, że nawet sami ci, co stworzyli, czy Nathan Gould sam powiedział, że nie spodziewali się, że nanoskafander jest tak dobry, że może tyle zrobić i nadal nie znają nawet połowy jego potencjału. Bo pracowali tak naprawdę na blueprintach, mieli odtworzyć blueprinty wykradzionych technologii Cepidów, więc nie wiedzieli nawet, z czym pracują. Więc jest parę tych ciekawostek, to samo o tym, co Jacob Harvey miał na myśli, mówiąc na temat Nathana Goulda, że ten nie wykorzystał swojego potencjału. Nawet był moment, gdzie dosłownie Jacob Harvey nazwał Nathana Goulda pierdolniętym po angielsku. Tak zdrowo pierdolniętym, chyba dokładniej. Więc naprawdę książka zawiera dużo smaczków, których ja teraz nie dam rady wam wszystko powiedzieć. Myślę, że to postaram się odpowiedzieć stopniowo w komentarzach, a ewentualnie, jeżeli się tego nazbiera, to będzie po prostu film. Bo to wy, widzowie, sprawiacie, że mi się chce robić, chce mi się pracować. Oczywiście też dużo decyduje o tym, czy ja się wyrobię, czy dziecko moje pierwsze teraz, bo z drugie w drodze, niedługo się urodzi. Pierwsze da mi też spokój, czy żona da mi czas, bo też muszę ją wymieniać, ja też pracuję w swojej pracy, to jest takie bardziej hobby, tworzenie coś z kryzysa, nie zarabiam na tym, więc a też po pracy chcę się po prostu w coś innego pograć, a jeszcze znajomi coś, co wiecie, o co chodzi, życie, bycie dorosłym, takie bywa. Dziękuję bardzo za oglądanie i za odsłuchanie mojego pierdu. Z tej strony był Sullivan, trzymajcie się ciepło, kryzysowe świry, cześć!